Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj temat troszeczkę inny, a mianowicie rozmowy ze zmarłymi. Bardzo często zdarza się to ludziom, którzy stracili swojego bliskiego, że po prostu jeszcze rozmawiają z nim, czują jego obecność, po prostu, bo taka dusza czasem potrafi zostać, pomagać nam i tak dalej. Nie zawsze wszyscy od razu odchodzą. I czuć taką obecność, niektórzy nawet coś widzą, dzieci przeważnie widzą, koty widzą, psy widzą takie dusze, gdzie na przykład pies usiądzie i będzie patrzeć w jeden róg cały czas, czy kot i tak dalej. Dzieci bardzo często również to widzą, ponieważ ich umysły jeszcze są otwarte gdzieś tak do 6 roku, gdzie również mogą pamiętać swoje poprzednie wcielenie i tak dalej, co wiele takich przypadków jest tutaj, gdzie dziecko naprawdę wiedziało, co zrobić. Gdzie tam komuś się coś stało, dziecko takie małe, 6-letnie wiedziało, jak tego człowieka opatrzyć, cały opatrunek idealnie zrobiło, gdzie to by było niemożliwe, bo skąd by to dziecko miało wiedzieć, jak to ma zrobić i tak dalej. Są dzieci, które mówią w innych językach i tak dalej, są dzieci, które mówią, ale ja mieszkałem tu i kiedy rodzice właśnie posłuchali tego dziecka, pojechali tam, to się okazało, że to dziecko znało całą rodzinę, wszystko znało i tak dalej, także to takich przypadków jest naprawdę sporo. Także dzieci to jeszcze widzą, ale wracając do tematu, kiedy właśnie rozmawiamy ze zmarłymi, zwracamy się do nich o pomoc, czy coś tam po prostu powiemy, trzeba to robić optymalnie, moi drodzy. To nie jest po prostu tak ponieważ kiedy my mówimy sobie otwieramy się tutaj na wszystkie inne dusze wokół. W momencie, kiedy będzie jakaś całkiem inna dusza gdzieś, kiedy my to będziemy robić, może nastąpić do czegoś takiego, że ta dusza po prostu w nas wejdzie, jak to się mówi. A to nie powinno mieć miejsca. To są takie zasady BHP, o których Wam praktycznie pewnie nikt nie mówił. Ale kiedy rozmawiacie już właśnie ze swoimi zmarłymi, należy to robić prawidłowo. A jak to zrobić prawidłowo? Robimy to prawidłowo przez swoje wyższe ja. Czyli Ty zwracasz się do swojego wyższego ja, moje wyższe ja. Ja teraz chciałam powiedzieć temu i temu, który tam odszedł, że coś tam. I Twoje wyższe ja przekazuje to dalej. Ponieważ kiedy Ty się sam otwierasz na to otwierasz się na wszystkie dusze, które są wokół. Jedni są silni i się temu oprzą, jedni mogą być słabsi, mogą ulec jakiemuś wpływowi tutaj. Te też bardzo często bywały opętania, na przykład tutaj, gdzie później były egzorcyzmy robione i tak dalej. To też tutaj są takie małe, śladowe informacje, że mogło mieć to właśnie związek z otwieraniem się na zmarłych i na rozmowy z tym wszystkim i nie robienie tego prawidłowo. Czyli po prostu mówimy to przez nasze wyższe ja. Kierujemy się po prostu do wyższego ja. Wyższe ja to przekazuje dalej i później jest odpowiedź również, która dostajemy do wyższego ja i te wyższe ja przekazuje nam to z powrotem. To działa automatycznie. To działa tak samo, jakbyśmy normalnie rozmawiali do takiego zmarłego, ale tutaj zachowujemy tą drogę obejścia przez wyższe ja, czyli kierując to pytanie najpierw do naszego wyższego ja. Temat może być dla Was troszeczkę skomplikowany, jak ktoś jeszcze nigdy nic nie słyszał na temat wyższego ja, no to może być rzeczywiście to troszeczkę takie baju, będziesz w raju, jak to się mówi, ale tak to niestety funkcjonuje, ponieważ nasze wyższe ja zawsze ma konekcję z górą, z całymi informacjami, z naszą intuicją i tak dalej. Kiedy coś Ci nagle podpowiada, nie idź tam, bo się przewrócisz, czy nie idź tam, bo tam będzie niedobrze, albo nie rób tego, teraz tutaj tak, to jest ta pierwsza decyzja, to jest właśnie Twoje wyższe ja, z intuicji, z informacji, z góry, które po prostu czerpie i Ci to podpowiada. Więc Ty możesz to wyższe ja po prostu również wykorzystać do bezpiecznej komunikacji tutaj. Oczywiście nie każdy zmarły życzy sobie, żeby z nim cały czas rozmawiać. Czasem są znaki, które Ci dokładnie pokazują, zostaw mnie w spokoju. Ja już nie chcę. Są takie przypadki, kiedy po prostu naprawdę ktoś cały czas się zwracał tam do zmarłego i tak dalej, żałował go, że go nie ma i tak dalej, a ten zmarły już tego nie chciał. I wtedy właśnie tutaj przyszedł jakiś
sygnał, że ten zmarły już tego nie chce. Jednym z takich przypadków to był przypadek jednej z moich babci, gdzie bardzo wspominała tam zmarłego męża i tak dalej cały czas, aż on w pewnego wieczoru po prostu nagle ukazał jej się, jak przekroczył to łóżko, tak jak zawsze wchodził do tego łóżka i się obok niej położył i po prostu pozostawił za sobą olbrzymi smród, taki typowy smród już kogoś, kto się rozkłada. To był dla niej sygnał, ok, teraz jest dość, on już nie chce, żebym go tutaj cały czas wspominała, nękała i tak dalej, i tak dalej. On dał wyraźny sygnał, starczy, nie chcę już tego. Przez właśnie pozostawienie takiego zapachu bardzo niefajnego. Dlatego, kiedy zmarły już nie chce po prostu, żebyśmy go dalej tam pytali o coś i tam z nim rozmawiali i tak dalej, no to trzeba to po prostu uszanować. I ten moment może pojawiać się przez różne małe znaki, że on po prostu już nie chce. Może to być nawet jakiś sen, w którym on ci się objawi i który nie będzie do końca pozytywny. To również może być znak, że ta dusza już nie chce, żeby dalej tutaj ją wspominać i tak dalej, i tak dalej. I cały czas ją przywoływać. Także takie znaki również trzeba uszanować. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie się zwracać do swoich zmarłych i nie macie takich znaków, które wam pokazują dość, ja już nie chcę tego, to róbcie to przez wyższe ja. To jest bezpieczna metoda, to jest typowe BHP. Typowe medium, które zawsze funkcjonuje w przekazywaniu z kontaktem zmarłych, zawsze funkcjonuje przez swoje wyższe ja. Oczywiście są medium, które robią to też inaczej. Są to bardzo silne osobowości, które potrafią to zrobić inaczej. Jednak BHP, czyli te pierwsze takie poważne rzeczy, które się powinno znać, robiąc cokolwiek, przy jakiejkolwiek pracy, to zawsze mówi, rób to przez wyższe ja, ponieważ jest to dużo bezpieczniejsze. Właściwie jest to całkowicie bezpieczne, ponieważ twoje wyższe ja nie może nic tam do środka do niego wejść, bo to jest po prostu wyższe ja. Ono tylko odbiera, to jest jak gdyby, w porównaniu mogę powiedzieć, to jest jak gdyby antena, która odbiera i wysyła. Oczywiście jest to bardzo takie, słabe porównanie, ale myślę, że takie, które pomoże wam troszeczkę zrozumieć, jak to działa. Także taki krótki temacik na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś z niego wyciągniecie. Zostaw lajka, zostaw subskrypcję, bo dużo z was naprawdę nie subskrybuje. Pomaga nam to, ponieważ YouTube nas tutaj mocno ogranicza nasze filmy i tak dalej, żeby one za daleko nie szły. Także zostaw to wszystko, zostaw jakikolwiek komentarz, zasubskrybuj, podaj film dalej, żeby również inni mogli z tego skorzystać i lecimy dalej do 200 000 subskrypcji. Także życzę wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!